Nigdzie nie znajdziesz takiego pięknego, zdolnego jak ja. Nigdzie nie znajdziesz. Witam serdecznie na kanale Ubianałego na warsztacie. W te jesienne, smutne wieczory postanowiłem coś nagrać, a mianowicie na temat ostrzenia noży takich zaokrąglonych typu Opinel Mushroom. Na takim nożu się sparzyłem, troszeczkę mi przysporzył kłopotów, dlatego postanowiłem nagrać filmik i pokazać kilka takich ciekawostek, porad, które mogą się przydać przy ostrzeniu tego typu noży. No ponieważ no, troszeczkę mnie pracy kosztowało z tym nożem zabawy. Troszeczkę mi, że tak powiem, nie wyszła ta praca. A no właśnie teraz Wam pokażę dlaczego. Tu mam dwa takie noże sierpy. Jeden to jest jakiś bodajże włoski, a drugi to jest taki Opinel Mushroom. Są to noże przeznaczone na grzyby. Ten jest Opinel Mushroom. Ten jest w zasadzie to jakiś pozyskany teraz znajomy mi taki nóż oddał, też z pędzelkiem takim do czyszczenia grzybów. Ten też ma pędzelek, opinelek. No i myślałem, że taki nożyk 15-20 minut będzie po robocie. Pokażę Wam o co w tym chodzi, w tym ostrzeniu, ponieważ tak jak tu w Opinelu mamy zaokrąglenie nawet z dwóch stron, w tym przypadku mamy zaokrąglenie tylko w zasadzie przy końcu. Jaki jest problem? Gdy ostrzymy takim płaskim kamieniem, no chodzi mi bardziej o ostrzenie na jakichś osełkach czy systemach. Jak ostrzymy takim płaskim kamieniem i mamy te łuki tutaj, nie wiem czy to będzie widać, to nam się od tej krawędzi tutaj, od tej krawędzi nam się robi taki uskok i te zaokrąglenie, które powinno być w przypadku Opinela to praktycznie z dwóch stron on jest okrągły, robi nam się taki uskok i no i to ostrze nie wygląda ładnie, traci tą swoją okrągłość, robią się takie jakby wyżłobienia, nóż robi się taki pofalowany. Nie mogłem z tego wybrnąć, myślałem, że to będzie pesteczka, 15-20 minut roboty, a się zrobiła jakaś zabawa na północy. Ostrzyłem go raz, drugi, trzeci, czwarty. Nóż zaczął się zjadać w oczach, bo jest cienki i dość... Te noże są, no nie ukrywajmy, z miękkiej stali, cienkiej, więc one podczas ostrzenia no można powiedzieć znikają w oczach. No i co? Jakoś tam go wyprowadziłem, no ale nie podobało mi się to, że był nierówny. No i co? Kolejny powstał problem, bo jak tego noża trochę ubyło, zamykając go tutaj ja może pokażę, odłożę na chwilę kamerkę i zamknę go. Zamykając go tutaj w rękojeści, jak ten nóż jakby się już trochę zużył podczas ostrzenia, troszkę go było, ten taki pazurek do otwierania paznokciem schował mi się w rękojeści. No i doszła dodatkowa robota przerabiania tej rękojeści. Oczywiście ją ładnie wyszlifowałem, zaolejowałem, nożyk jest jak nowy, jest trochę cieńszy, ale z racji tego, że ostrzyłem go koledze i pozyskałem drugi nóż, dam mu dwa naostrzone. Tego będzie miał trochę mniej, ale nadal jest użyteczny, tu go trochę spolerowałem. Zrobiłem tą rękojeść, poprawiłem, naolejowałem i no i jakiś tam sznureczek dodałem do tego, żeby można było sobie go gdzieś tam zaczepić za haczyk, czy zawiązać, czy no takie użytkowe, powiedzmy breloczek taki. No i co? Nóż, szukałem rozwiązania, jak to poprawić. No i co? Ja ostrzę tym systemem od ostrego. Postanowiłem wejść na stronę, zobaczyć czy coś, bo tak mi się coś skojarzyło, że miał jakby okrągłe jakieś diamenty. No i okazało się, że faktycznie zamówiłem. Ostry ma w sprzedaży takie, to nie jest lokowanie produktu, to jest po prostu, sprawił mi ten nóż duży problem i chciałbym się jak gdyby podzielić, może komuś to pomoże, może ktoś się nie wtopi z takim ostrzeniem.
i nie zepsuje noża. Ostry ma tak jakby takie redukcje tutaj do tych kamieni, wkłada się po prostu te okrągłe pręty. 3 sztuki ostry ma na wyposażeniu, tam w swoim, jak to się mówi, rezerwuarze. I te kamienie powodują to, że tu na tych łukach, jak kamieniem szlifujemy, nie powstają takie... Oczywiście nóż tu już, ja tego noża jakby dużo podczas ostrzenia go jakby zużyłem tej stali, więc już poprawiłem go tylko trochę, ile mogłem, żeby po prostu nie zdzierać go bardziej, bo to już mało go zostało, nie są to, mówię, to są cienkie noże, stal miękka, więc on schodzi w oczach przy ostrzeniu. Więc go poprawiłem trochę, on nie jest jakiś tam idealny. Widać takie delikatne właśnie, jak się przyjrzeć z bliska, widać takie delikatne nierówności, no ale powiedzmy jest już w miarę, jest to do przełknięcia. No ale wcześniej po tych diamentach prostokątnych był dramat, no mówię, tu fale Dunaju powstały po prostu. I aby tego uniknąć, stosujemy właśnie takie okrągłe kamienie. Ostry ma tam 3 gradacje. Oczywiście to nawet to jest chyba 400, 800 i 1500, ale te gradacje to są takie, jak to się mówi, chińskie gradacje, bo ostry to gdzieś też kupuje, ściąga. No ale fajnie, że można było to u niego kupić i zamówiłem. No i tak naprawdę, tak jak ten nóż, no ostrzyłem moment. Pokażę, może przyświecę trochę. Tutaj tak naprawdę bardzo szybko go naostrzyłem, ten drugi. I praktycznie tu nie ma żadnych pofalowań. Nic się nie wydarzyło. Spróbuję jakoś trochę poświecić, żeby to było widać. Wyszło super, wyszło szybko, więc inaczej nie robimy. Muszą być okrągłe kamienie i to zdaje egzamin. No i co chciałem jeszcze powiedzieć. Ostrzymy, tak jak według Opinela sprawdzałem, to ostrzymy według danych technicznych, to jest kąt ostrzenia to jest 20 stopni. 20 stopni, no i nie proponowałbym mniej, 20 albo nawet więcej. Myślę, że 20, tu jest 20 naostrzony, jest nóż ostry. Nie wiem, pokażę, może jakiś tam jest jeszcze niedoostrzony do końca, ale już można powiedzieć, że papier, oczywiście jest tu cienko, blokuje ten, ale papier tnie. Nawet jak się lekko przejedzie, to papier tnie. Nie będę tutaj, bo to trzeba uważać z tymi właśnie zazębionymi ostrzami, bo też pociąłem sobie z tymi sierpami, pociąłem sobie troszkę paluszki, dlatego nawet tą kartką delikatnie jadę, ponieważ zadziorny ten nóż, jak widać, pazur na końcu, więc łatwo się od niego pokaleczyć. No i pokażę, tak jak mówię, podstawa to jest, nie zjeżdżamy z kąta, czyli nie ma sensu ostrzenia na jakieś 17 stopni, czy 18, czy mniej 20 stopni, jest to optymalnie, czy nawet 22, ale ja bym proponował 20, tu ta krawędź jest ładna, jest niewidoczna, pasuje, jest ostry nóż i robimy to, ja pokażę mniej więcej na ostrzałce. I jak zaczynamy, czy nawet kończymy, wykonujemy ilość ruchów po całości, czyli nie szuramy tak, żeby właśnie nie wycinać takich wrębów, żeby ten nóż na tych zaokrągleniach nam się nie wydzierał, żeby nie robiły się takie wrzery, tylko robimy ruchy jednym pociągnięciem. Są to krótkie nożyki, więc nie ma problemu. Akurat przy okrągłym pręcie jest trochę tak dziwnie, no ale można się tego nauczyć. Robimy po prostu takie podłużne, pojedyncze przeciągnięcia. Przykładowo ileś przeciągnięć w jedną stronę, później przekręcamy nóż na drugą stronę. To samo, tyle samo ruchów robimy. Przykładowo przy największej tej gradacji, czyli 400, to jest taka gruba gradacja. To jest chińskie 400, ja bym powiedział, że tu jest pewnie ze 200 nawet, a nie 400. Najpierw wiadomo, drut, wypuszczamy drut, tak jak w poprzednich moich filmach pokazywałem. Przekręcamy, zbieramy drut, coraz mniej przeciągnięć. Później zmieniamy gradację na drobniejszy. I robimy na przykład 7 ruchów,
Przekręcamy na drugą stronę 7 ruchów, później na przykład przekręcamy, robimy 5 ruchów, 5 ruchów, znowu przekręcamy 4, 3, 2, 1. Można po jednym po kilka razy przejechać, żeby wygładzić. I trzeci diament, tu są akurat trzy te okrągłe diamenty. I trzecim tak samo robimy sobie na przykład po 5 ruchów, później po 4, później po 3 na każdą stronę. No i co, później można tam delikatnie, tu jeszcze skórką nie robiłem, delikatnie na skórce go liznąć i wtedy jest super. I to uważam, że właśnie przy takich systemach, no nie wiem czy każdy system jest przystosowany do okrągłych kamieni, ale tutaj jest super fajnie, właśnie Ostry wymyślił, żeby takie coś dorobić. Także uratowało mi to skórę, bo ten nóż no przyprawił mnie o mocny ból głowy i naprawdę można powiedzieć, że no, taka to i tak była darmowa robota, przyjacielska, znajomemu się zaoferowałem, że na ostrze. Także, no ale cóż, no nauka kosztuje. Teraz już będzie z górki, teraz naostrzenie takiego noża już jest opanowane. Myślę, że z tym okrągłym kamieniem nie będzie problemów. No mówię, nie ma co tu się brać płaskimi kamieniami, no bo tak jak mówię, no zawsze gdzieś tu na tych zaokrągleniach, na tych winkielkach powstają takie wrzery od tych rantów tego kamienia i ta krawędź tnąca, te ostrze robi się takie pofalowane, brzydkie. No i to jest taka moja rada, bo mówię, sam na własnej skórze to przeżyłem, natraciłem czasu, może komuś to pomoże. Także jeżeli się podobało, jeżeli komuś to pomogło, klikajcie subskrypcje, lajki i zapraszam do innych moich filmów. Pozdrawiam i spokojnej, bezdepresyjnej jesieni życzę. Cześć, hej!